Zapraszamy Was w podróż do miejsc, które przez lata skrywały się przed światem. Od dzikich górskich szczytów, przez malownicze doliny, kamienne uliczki miasteczek, aż po turkusowe morskie wody. Witamy w Albanii, czyli Mire Sevini ne Shqipëri. Czy Albania to kraj górski czy nadmorski? Tradycyjny czy nowoczesny? Wschodni czy zachodni? A może wszystko w jednym. To kraj wielu kontrastów. Zobaczcie go razem z nami w naszej dwutygodniowej podróży po Albanii. Kraj wielkich bohaterów, szalonych przywódców i silnych mieszkańców. Starożytnych tajemnic, które przenikają współczesne życie. Autentycznych miejsc, gdzie każda chwila niesie ze sobą historię. Harmonii kultur, religii, szacunku dla różnorodności. Albania czeka na tych, którzy pragną odkryć jej wielobarwną mozaikę. Zaczynajmy! Albania. Część pierwsza. Tirana i Kruja. A zaczynamy we Wrocławiu, gdzie startuje nasza podróż do stolicy Albanii. Lot do Tirany trwa około 2 godzin. Docieramy na lotnisko imienia Matki Teresy w Tiranie. To nowoczesny port lotniczy, który od razu wita nas gorącym bałkańskim powietrzem i widokiem na okoliczne góry. Stąd rozpoczniemy naszą albańską przygodę, gotowi na odkrywanie tego fascynującego miejsca. W kolejnych częściach serii będziemy Wam pokazywać najciekawsze zakątki tego kraju. To pierwsze spotkanie z zatłoczonymi miejscami i niemałym chaosem. Warto już tu odszukać operatora telefonii komórkowej i zakupić kartę SIM. Warto, bo tu nie obowiązuje nasz europejski roaming. Do centrum Tirany dojechać można stąd taksówką lub autobusem o nazwie Luna i jest to najtańsza opcja. My decydujemy się podczas naszego odkrywania Albanii korzystać z wypożyczonego auta. Warto już w Polsce załatwić rezerwację online, skracając formalności i gwarantując sobie dostępność auta. Warto też udokumentować stan auta, bo nawet nowe egzemplarze są już tutaj poobijane. Ruszamy w pierwszą przejażdżkę po albańskich drogach. Od razu zauważamy, że styl jazdy albańskich kierowców jest pełen improwizacji i trudny do wytłumaczenia. Tutaj ten, kto bardziej bezczelnie wymusi pierwszeństwo, ten ma pierwszeństwo. Przez najbliższe 2 tygodnie będziemy musieli to zrozumieć. Trasa z lotniska do centrum Tirany to niecałe 20 km, które może trwać pół godziny, ale i 3 razy dłużej, z uwagi na korki, do których też będziemy się musieli przyzwyczaić. Docieramy do naszego hotelu – Tirana International Hotel. Umiejscowienie w sercu Tirany czyni go idealną bazą wypadową do zwiedzania stolicy Albanii. Nasz pokój był komfortowy, a widok na centralny plac Tirany dopełniał przyjemności. Z tego hotelu można zwiedzać to miasto wręcz na piechotę. To poznawanie warto rozpocząć od bardzo charakterystycznego miejsca. Plac Skanderbega. Centralny punkt Tirany. Jest miejscem pełnym historii i kultury, odzwierciedlającym ducha Albanii. Najważniejsze miejsce placu to imponujący pomnik Skanderbega, narodowego bohatera, który zainspirował walkę Albanii o wolność. Pomnik ten stanowi symbol oporu i dumy narodowej. Do tej postaci będziemy jeszcze powracać podczas naszego poznawania Albanii. Przy placu znajduje się Muzeum Historii Narodowej,
które stanowi doskonały punkt wyjścia do zrozumienia bogatej i złożonej historii Albanii. Gmach budynku zdobi mozaika przedstawiająca 13 Albańczyków z różnych okresów historii państwa. Sztuka mozaiki to jeden z symboli Albanii. Tworzono je już tutaj w starożytności. Nawet posadzkę placu Skanderbega stworzono na wzór mozaiki. Wnętrza Muzeum Historii Narodowej kryją eksponaty, które zabierają odwiedzających w podróż przez wieki albańskiej historii. To największa placówka muzealna w Albanii. Niestety podczas naszej wizyty muzeum przechodziło renowację. Na placu Skanderbega mieści się również gmach zwany Pałacem Kultury. W nim Opera Narodowa, Teatr Narodowy i Biblioteka Narodowa. Miejsce jest sercem życia kulturalnego Tirany. W charakterystycznym budynku w stylu socrealizmu można skorzystać też z kawiarni, kryjąc się w cieniu przed rozpalającym place słońcem. Podczas naszej wizyty w lipcu było tu 40 stopni Celsjusza. Miejsce także jest punktem spotkań z miejscowymi przewodnikami. Można ich wyszukać w sieci, a kosztują tyle, na ile wycenicie ich pracę. Przed Pałacem Kultury wielu też musi zrobić sobie pamiątkę z napisem I love te, czyli Tirana. Znaczek jest symbolem Tirany, umieszczono go nawet na sygnalizacji świetlnej. Prawie przy placu Skanderbega znajduje się meczet Ethem Beja, jeden z najważniejszych zabytków osmańskich w Tiranie. Budowa meczetu rozpoczęła się w 1789 roku z inicjatywy Mollego Beja, a została ukończona w 1823 roku przez jego syna, Hadzi Ethema Beja. Był jedynym czynnym meczetem w kraju w czasach dyktatora Envera Hodży, ale nie dla Albańczyków. Wszystkie aktywności religijne były w czasach komunizmu zakazane, bo Albania miała być państwem ateistycznym. Do meczetu mogli wchodzić tylko obcokrajowcy. Ponownie został otwarty dla wszystkich w 1991 roku. Meczet nie jest dużą budowlą. Jego proporcje i dbałość o detale sprawiają, że emanuje spokojem i prostotą. Największym skarbem meczetu, zwanego meczetem centralnym, są jego wnętrza, ozdobione niezwykle rzadkimi i pięknymi freskami. Przedstawiają sceny z natury, drzewa, kwiaty, wodospady, mosty. Są unikalne w skali islamskiej sztuki sakralnej. Odwiedzający mogą tu wejść w określonych godzinach. Warto to sprawdzić wcześniej, zazwyczaj 3 godziny przed południem i 2 po południu. Zwiedzanie jest darmowe, ale sugeruje się pozostawienie datków. Nie sposób obejrzeć meczetu centralnego bez budowli, która stanowi jego wyraźne tło, choć tak naprawdę nad tym meczetem góruje. To wieża zegarowa. Ukończono ją w 1830 roku, a ufundowana została przez bogate rodziny z Tirany. Wieża z racji swej rozpoznawalności znalazła się nawet w herbie Tirany. Wykonana jest z kamienia, można wejść do jej wnętrza i schodami wspiąć się na wysokość 35 metrów, by podziwiać meczet centralny i plac Skanderbega. Do 1970 roku był to najwyższy budynek miasta. Wychodząc poza bezpośrednie otoczenie placu Skanderbega, można z kolei napotkać na nowoczesne formy architektoniczne, które zyskuje Tirana. To instalacja pod nazwą The Cloud, czyli chmura. 7-metrowa konstrukcja architektoniczna wykonana przez japońskiego twórcę Su Fujimoto z daleka wygląda dość zagadkowo i może przypominać swoją formą właśnie chmurę. Można do niej wejść i od środka zobaczyć, jak została zbudowana. Powierzchnia konstrukcji to 350 m². We wnętrzu schodki, niewielkie tarasy. Wszystko zostało przygotowane, by być miejscem kameralnych wydarzeń kulturalnych. Chmuropodobna forma artystyczna ma być symbolem nowoczesności, w stronę której zmierza Tirana i ma zmierzać cała Albania. Niestety całość robiłaby może większe wrażenie, gdyby była w każdym miejscu śnieżno-biała, tak jak chmura. Niestety po paru latach jest już nieco zaniedbana.
Zdecydowanie bardziej dba się w Albanii o świątynię. Odwiedziliśmy już meczet centralny, to teraz wielki meczet w Tiranie, czyli meczet na Mazgah. W Tiranie znajduje się 8 mniejszych meczetów. Postanowiono jednak wznieść jeden obszerny, główny, który będzie największy na Bałkanach i pomieści wyznawców islamu w stolicy Albanii. Budowlę współfinansował turecki rząd i rzeczywiście przypomina ona meczety w Stambule. Kopuła meczetu ma wysokość 30 metrów, a 4 minarety wznoszą się na wysokość 50 metrów. Meczet może pomieścić około 5000 osób. Niestety podczas naszej wizyty nie był jeszcze dostępny do zwiedzania. Albania przez kilka dziesięcioleci była pod rządami Envera Hodży, charakteryzującymi się ateizmem państwowym. W tym czasie praktyka religijna była zakazana i potępiana. Teraz, po dominującym islamie, kolejne religie stanowią katolicyzm i prawosławie. Odwiedzamy teraz rzymskokatolicką katedrę Świętego Pawła. To nowoczesna świątynia oddana do użytku na początku lat 2000. Wiele miejsc w tej świątyni przywołuje postać Matki Teresy i papieża Jana Pawła II. Trzeba jednak przyznać, że wnętrze tej świątyni jest dość minimalistyczne. Katedra Świętego Pawła usytuowana jest nad brzegiem rzeki Lany. Sam strumień i brzegi mogłyby być miłym miejscem do rekreacji w stolicy. Niestety rzeka jest silnie zanieczyszczona. Może kiedyś pojawi się pomysł, żeby to zmienić. Kontynuując przegląd miejsc religijnych w Tiranie, trafiamy do majestatycznej katedry Zmartwychwstania Chrystusa. Cerkiew wybudowano na planie kwadratu, a świątynia zwieńczona jest wyróżniającą się w krajobrazie Tirany 30-metrową kopułą. Podziwiamy tu o wiele więcej zdobień niż w kościele katolickim. Wnętrza wypełniają liczne freski i mozaiki, w tym gigantyczna mozaika w kopule. Do tego oczywiście misterne ikony. Sobór Zmartwychwstania Chrystusa to także nowa budowla otwarta w 2014 roku. Co ciekawe, dawniej nieopodal znajdowała się cerkiew z 1865 roku, zamknięta w 1967 i zniszczona przez rząd komunistyczny. Na jej miejscu postawiono hotel International Tirana, w którym nocujemy. Czujemy się z tym dość dziwnie. Za to obecnie wszystkie religie funkcjonują obok siebie i w przenośni i dosłownie. Świątynie wielu wyznań sąsiadują ze sobą, a wierni z tolerancją odnoszą się do innych wyznań. Różne wyznania zdarzają się także i wewnątrz rodzin. To kolejny przykład symbolicznej albańskiej mozaiki. Ta monumentalna budowla też miała być świątynią, ale Bogiem był dyktator. W latach komunizmu zakazano wszelkiej religii, a miano uwielbiać Envera Hodżę. Miejsce zwane piramidą w Tiranie miało być muzeum, a wręcz mauzoleum przywódcy. Ten zaufał córce, która zaprojektowała to dzieło. Budynek ukończony w 1988 roku był najdroższym, jaki wzniesiono w komunistycznej Albanii. Jako muzeum piramida służyła tylko przez 3 lata. Na początku lat 90., już po upadku komunizmu, mieściła się tu kolejno stacja radiowa, klub taneczny, centrum konferencyjne, a w czasie wojny w Kosowie baza NATO. Kolejne przekształcenia miejsca tylko go oszpecały, a budynek popadał w ruinę. Mieszkańcy jednak lubili spotykać się w tych okolicach, a młodzież wręcz wspinała się na górę. W 2017 roku podjęto decyzję, aby symbolicznie oddać ten budynek mieszkańcom. Projektem zajęli się Holendrzy i choć Albańczycy chcieliby zapewne zapomnieć o dawnych czasach, to teraz tę bryłę przekształcono w przyjazne miejsce zachęcające do spędzenia w nim czasu.
Przestrzeń wewnątrz budynku, jak i w tzw. kostkach na obrzeżach przeznaczono na cele edukacyjne. Dawne, dzikie wspinanie się na piramidę teraz już jest ułatwione przez setki schodów, ale naprawdę wymaga to sporej siły. Z miejsca, gdzie niegdyś sterczała gigantyczna czerwona gwiazda, teraz podziwiać można widoki na zmieniające się otoczenie. Jak mówią projektanci, piramida stała się monumentem przeznaczonym dla ludzi, którzy zdołali przezwyciężyć i przeżyć dyktatorów. Doskonałą oprawę budowla zyskuje nocą. Wtedy też można się na nią wspiąć. Chętnych, jak widać, nie brakuje. Po wdrapaniu należy się odpoczynek, a na szczycie lśniącej nocą piramidy to sama przyjemność. Kto jeszcze ma siłę, ten może poszaleć i wypuścić w wir życia nocnego. Dyskoteka na wolnym powietrzu z tłem w postaci piramidy to niepowtarzalna przygoda. Za dnia powracamy do albańskiej rzeczywistości. Albański dyktator Enver Hoxha nie dożył otwarcia muzeum stworzonego na jego chwałę. Za to mieszkał całkiem nieopodal budowanej piramidy. Obecnie można zza ogrodzenia oglądać willę dawnego przywódcy. Niektórzy mówią, że jest skromna jak na rozmach dyktatora, choć okazała jak na ówczesne ubóstwo Albańczyków. Trzeba jednak dodać, że przez lata została ona już nieco zmieniona. Kiedyś zorganizowano tu wystawę, teraz willa jest niedostępna dla zwiedzających. Dawniej dla mieszkańców niedostępna była cała dzielnica, zwana blokiem przywódców. To z racji zamieszkiwania przez najważniejsze osoby w państwie. Nieopodal, ale wciąż w centrum Tirany napotykamy na jednego z przedstawicieli zupełnie innego systemu budownictwa. Bunkry i schrony rozsiane w całym kraju to symbol Albanii. Ten w centrum stolicy jest obecnie udostępniony jako muzeum. Bunk Art 2 to dawny tunel zbudowany w latach 1981–86. Był to bunkier Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pod budynkiem MSW sieć tuneli z 24 pokojami i apartament dla ministra spraw wewnętrznych. Wejście i wyjście zostały zbudowane zupełnie niedawno, bo pierwotnie można było się tu dostać tylko z budynku ministerstwa. Podziemna siedziba miała połączenie z pozostałymi jednostkami w kraju, w tym z największym wybudowanym dla samego dyktatora. Dlatego też wybieramy się poza centrum Tirany, by obejrzeć ten największy bunkier, w którym miał się zadomowić sam przywódca Enver Hoxha. Przemieszczając się ulicami Tirany, zmierzamy w kierunku miejsca określanego współcześnie jako Bunk Art 1. Z głównej drogi wjeżdżamy do wąskiego, ciemnego tunelu. Już od początku zaczyna nas otaczać aura tajemniczości. Strażnicy wskazują miejsce, gdzie można zaparkować i zakazują filmowania, bo to wciąż obiekty wojskowe. Miejsce to mogłoby być całkiem urokliwe. Zbocze góry można wędrować niczym na szlaku, gdyby nie ta mroczna przeszłość. Na szczęście przed wejściem do bunkra już możemy filmować. Ile jest takich bunkrów czy schronów w samej Albanii, tak naprawdę nie wie nikt. Albańczycy mówią, że od 300 do 600 tysięcy. Od małych wież strzelniczych, poprzez tak zwane grzybki, w których pomieści się kilka osób, które Wam pokażemy także w dalszej części serii, aż po wielkie kompleksy, labirynty, tak jak ten. Projekt bunkrowania kraju realizowano w latach 70. i na początku lat 80. Mieszkańców kraju przekonywano, że inne kraje tylko czekają, by podbić tę cudowną Albanię. Stwarzanie poczucia zagrożenia z zewnątrz pozwalało kontrolować społeczeństwo.
Enver Hoxha, zafascynowany systemem tuneli w Korei Północnej, postanowił zbudować też coś takiego u siebie. Popadając stopniowo w obsesję możliwego ataku z zewnątrz, planował, że bunkier będzie miejscem do zamieszkania dla niego i najbliższych funkcjonariuszy. Bunkart 1 oddano dla turystów dopiero w 2016 roku. Wybudowany w 1978 roku kompleks posiada 5 pięter, schodzących pod ziemię, ponieważ miał też chronić przed atakiem nuklearnym. Jest tu 106 pomieszczeń i w sumie ponad 2600 m² powierzchni. To, co mogłoby być akcją jakiegoś filmu science fiction, tu działo się naprawdę. W wielu pomieszczeniach urządzono wystawy muzealne, prezentując kolejne etapy historii Albanii. Największe wrażenie robi apartament dla samego przywódcy. To jego pomieszczenia prywatne, sypialnia z indywidualną łazienką i gabinety do spotkań oficjalnych. Tak bardzo kontrastuje to z estetycznymi pozostałymi pomieszczeniami. Natomiast spektakularne wrażenie robi aula, będąca jednocześnie salą kinową. Ludzie zgrupowani w tych tunelach mieli żyć jak na powierzchni, a społeczeństwo na powierzchni nie miało nawet świadomości, co powstaje pod ich stopami. Na szczęście upiorna wizja zamieszkania tu przez wybrańców na czele z dyktatorem nie doszła nigdy do skutku. Czy jest to miejsce przyjemne? Zdecydowanie nie. Za to szalenie ciekawe i pozwalające namacalnie odczuć i poznać niedawną przeszłość Albanii. W dalszych częściach naszej serii podróży po Albanii będziecie mogli zobaczyć także i inne bunkry i schrony położone w różnych częściach kraju. Powodem, dla którego turyści wyjeżdżają poza Tiranę i docierają w te okolice, jest także kolejka linowa Dajti Express. To jedna z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych okolic Tirany. I nic dziwnego. Kolejka jest częścią Parku Narodowego Dajti i wywozi turystów na szczyt góry pod tą samą nazwą. Mówi się, że to najdłuższa kolejka linowa na Bałkanach. Ma niecałe 5 km długości, podróż na szczyt góry trwa 15 minut. Widoki podziwiać można bez końca. Niestety kolejka jest nieczynna w jeden dzień w tygodniu. Podczas naszej wizyty był to wtorek. Patrząc z góry na Tiranę, wielu podkreśla, że miasto staje się z dnia na dzień coraz bardziej kolorowe. Jakby chcąc odciąć się od ponurej przeszłości. Obecnie żyje tu około 600 000 mieszkańców. Te tereny były zamieszkane już w starożytności. Za czasów osmańskich w 1614 roku Tirana była początkowo niewielką osadą. Pozostawała w cieniu większych miast regionu. Przełom nastąpił w 1920 roku, kiedy miasto zostało ogłoszone stolicą niepodległej Albanii. W czasie II wojny światowej Tirana była okupowana przez Włochów i przez Niemców. Po wojnie znalazła się pod rządami komunistycznego reżimu. Po śmierci dyktatora Albania zyskała nieco spokoju. Do 1997 roku, kiedy wybuchła tu wojna domowa. Albania XXI wieku chce być państwem nowoczesnym, a miasta wzorują się na zachodnich przykładach. Tu co krok człowiek napotyka na budowę czy remont. Wielu turystów omija Tiranę, uznając ją za miasto nieciekawe. Stolica Albanii nie jest rzeczywiście może najpiękniejszym miastem, ale to nie znaczy, że nieciekawym i z pewnością warto tu się pojawić, by poznać dokładnie historię Albanii. Nocą Tirana ożywa.
Za dnia rzeczywiście zatłoczone są drogi, ale mieszkańcy i turyści zazwyczaj unikają rozpalonych słońcem miejsc. Już wieczorem robi się przyjemniej. Plac Skanderbega zapełnia się i mieszkańcami, i turystami. Jest miejscem spotkań, rozrywki. Majestatycznie nad placem Skanderbega wznosi się pięknie wyeksponowany meczet centralny. Wzrok przyciąga także Pałac Kultury z operą. To już Sobór Zmartwychwstania Pańskiego. Wieczorem w Tiranie można zrobić zakupy, wychodzi się do restauracji. Wtedy, gdy jest już chłodniej, przychodzi czas na porządny posiłek. Życie nocne toczy się tu do późnych godzin i nie bądźmy zdziwieni, że uczestniczą w nim także i najmłodsi. Tirana długo nie daje zasnąć. Opuszczamy stolicę Albanii. Wybieramy się 30 km na północny wschód od Tirany. Tu na wysokości 600 metrów nad poziomem morza, u podnóża góry, położone jest miasto Kruja. Kruja była pierwszą historyczną stolicą kraju. Jej dzieje sięgają III wieku przed naszą erą, kiedy to na jednym z okolicznych wzgórz znajdowało się iliryjskie miasto nazwane również Albanopolis. W kolejnych latach mieszkańcy przenieśli swoją osadę wyżej, tworząc dzisiejszą Kruję. Obecnie Kruję zamieszkuje około 20 000 mieszkańców, a odwiedza o wiele więcej turystów. Kruja urokliwie rozrasta się na zboczu góry i mniejszych wzgórzach wokół. Największą atrakcją miasta jest Cytadela. To nie tylko cenny zabytek, ale miejsce ważne dla narodu albańskiego. Twierdza była siedzibą bohatera tego kraju, Skanderbega, w XV wieku. Ale zamek w Krui istniał już wcześniej. Wojska osmańskie trzykrotnie chciały zdobyć zamek. Próby zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero 10 lat po śmierci Skanderbega, czwarte oblężenie Krui zakończyło się zwycięstwem Turków. Twierdza otoczona jest murami o długości około 800 metrów. W górnej części znajdują się pozostałości oryginalnego zamku z wieżą z XVII wieku. Początkowo służyła jako baszta obserwacyjno-obronna, a potem jako wieża zegarowa z dzwonem. Niestety wojny i trzęsienie ziemi nie były dla niej łaskawe. Na razie jeszcze się trzyma. W dolnej części cytadeli znajduje się zabudowa mieszkalna i gospodarcza z czasów osmańskich. Stoi tu też dom modlitwy Bektaszytów, określanych jako czwarta religia Albanii. Środkowa część to ruiny meczetu sułtana Mehmeda Zdobywcy. Przetrwał tylko fragment minaretu. Obecnie głównym punktem cytadeli jest zrekonstruowany zamek. Gmach, który widzimy, otwarto w 1982 roku po remoncie dokonanym przez komunistyczne władze. Pracami kierowała córka Envera Hodży. Przypomnijmy, to twórczyni piramidy w Tiranie. Budowlę stworzono na potrzeby okazałego Muzeum Skanderbega, w miejscu jego urodzin i siedziby. Skanderbeg zawsze przedstawiany jest niczym bohater epickich filmów historycznych. Ponadludzka sylwetka, groźne spojrzenie, szlachetne rysy. W rzeczywistości wyglądało to podobno mniej okazale. Zbiory muzeum dotyczą samego bohatera, jak i ogólnie życia ludzi XV wieku. Znajdziemy publikacje na temat Skanderbega. W całym obiekcie towarzyszą nam malowidła z historią bohatera. Podziwiać tu można także tron, miecz bohatera narodowego i słynny hełm Skanderbega z charakterystycznym łbem kozy. To niestety repliki. Oryginały znajdują się w Wiedniu. Albański bohater jest przyrównywany do Zeusa, który to był karmiony przez nimfy mlekiem kozim. Koza jest symbolem zwinności i sprytu. Legenda mówi, że Skanderbeg zwabił w pułapkę Turków, wysyłając nocą w góry stado kóz ze świecami na rogach. Turcy uważali, że jest to ucieczka żołnierzy Skanderbega
i wpadli w zasadzkę. Skąd wzięło się określenie Skanderbeg? Tak naprawdę nazywał się Giergi Kastrioti, a po polsku Jerzy Kastriota. Przez wiele lat żył na dworze sułtana. Uczył się strategii i walk. Sułtan nadał mu przydomek po Aleksandrze Wielkim, czyli Iskender, a do tego tytuł szlachecki bey, a pierwotnie beg. Powstał Skanderbeg. Z czasem Jerzy Kastriota odwrócił się przeciwko Turkom, dotarł na zamek w Krój i wywiesił tam godło swego rodu – dwugłowego orła na czerwonym polu, obecnie stanowiącego flagę Albanii. Skanderbeg zjednoczył rody albańskie i na ich czele napisał historię sporej części Europy. Po obfitej porcji historii można na zamku udać się na taras, z którego rozpościera się widok na cytadelę, miasto i okolice. Z tarasu widać też jeszcze jedno ważne tutaj miejsce. Wewnątrz cytadeli warto odwiedzić Muzeum Etnograficzne, które mieści się w dawnym domu arystokratycznej albańskiej rodziny Toptanich. Gospodarz był bliskim współpracownikiem Skanderbega. Na parterze budynku można oglądać narzędzia rzemieślnicze do produkcji wina i raki, do obróbki wełny, wyciskania oleju. Znajdują się tutaj także żarna, magazyny żywności, spiżarnie i warsztaty. Na piętrze domu odwiedzamy pomieszczenia mieszkalne. Aż 90% zbiorów to eksponaty oryginalne sprzed 300 lat. Tu odtworzono pokój gościnny z pięknym drewnianym sufitem i małymi okienkami w ścianach. Po co zostały stworzone? Po drugiej stronie siedziała gospodyni i mogła dyskretnie doglądać gości, sprawdzając, czy trzeba coś donieść. Warto zwrócić uwagę na podział przestrzeni na kobiece i męskie. Pokój męski obwieszony jest bronią i instrumentami muzycznymi. A kobiety miały pomieszczenia ze sprzętami codziennego użytku, drewnianymi ozdobami oraz owczymi skórami na podłodze. Oglądać tu można także kolekcję strojów. Ba, nawet przymierzyć. Wprawdzie wirtualnie, ale z pełnymi emocjami. No i to się okazuje największa atrakcja Muzeum Etnograficznego. Niepowtarzalne. Dziękujemy za pokaz. Poza cytadelą w Krój znajduje się także tradycyjny bazar osmański. Został odnowiony w latach 60., ale i tak można tu poczuć atmosferę minionych wieków. Niektóre małe sklepiki są także warsztatami, gdzie wyrabia się obrusy, serwety, kilimy, dywany czy albańskie tradycyjne kapelusze ludowe kelesze. Po solidnej dawce historii i folkloru wyruszamy, by poznać inne regiony kraju. W Tiranie i Krój odkryliśmy burzliwą drogę Albańczyków do obecnej formy państwa. Mamy nadzieję, że zaciekawiły Was miejsca, które pokazaliśmy. A i tak zawsze zostanie coś jeszcze, na co zabrakło czasu w napiętym planie wyprawy. Z centrum kraju zmierzamy na północ. Obieramy kierunek na miasto Szkodra. Już teraz zobaczcie kolejne ciekawe albańskie miejsca w pozostałych odcinkach naszej serii o podróży po Albanii. Do zobaczenia!